Witajcie! Dziś po dłuższej przerwie ponownie zapraszam do cyklu o podkrakowskich dolinkach. Będziemy zwiedzać z lotu ptaka z niższego i wyższego pułapu Dolinę Będkowską. Dolina Będkowska, czyli Dolina Potoku Będkówka, to malowniczy zakątek położony w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie na Wyżynie Olkuskiej, wchodzącej w skład Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, około 20 km na północny zachód od Krakowa. Jest to jedna z najdłuższych dolin Jury Krakowsko-Częstochowskiej, mająca około 7 km długości. Dolina ta jest ceniona za swoje walory przyrodnicze, liczne formacje skalne, jaskinie oraz malowniczy potok Będkówka, który ją przecina. Wygodnym miejscem, z którego można zacząć zwiedzać dolinę, są Będkowice, które znajdują się w środku pomiędzy Doliną Będkowską a Doliną Kobylańską. Idąc od Będkowic drogą pod Sokolicą, wejścia do doliny strzegą Czarcie Wrota, ciekawa formacja skalna, po których przekroczeniu jesteśmy mniej więcej w połowie doliny. Dolinę Będkowską można też zwiedzać wychodząc z parkingu w Łączkach Kobylańskich. Niewielki parking znajduje się także przy jaskini Łabajowej oraz przy Brandysówce, popularnym gospodarstwie agroturystycznym. Jest wiele atrakcji tej doliny, spośród których możemy wymienić kolejno. Wąwozy. Wiele bocznych wąwozów w zboczach doliny. Część z nich ma nawet własne nazwy, np. wąwóz będkowicki, pod Sadem, nad Szańcem, Graniczny. Skały są niewątpliwie największą atrakcją nie tylko dla zwiedzających, ale również dla wspinaczy. Do wspinaczki udostępnione jest ponad 80 skał z dużą liczbą tras wspinaczkowych oraz stałymi punktami asekuracyjnymi. Dolina Będkowska jest jednym z największych terenów wspinaczkowych na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Najwyższą skałą jest Sokolica o wysokości do 100 metrów od dna doliny, na szczycie której znajdują się pozostałości bardzo starego grodziska datowanego na okres VIII do IX wieku. Na sam szczyt Sokolicy łatwo można dostać się ścieżką prowadzącą od cmentarza w Będkowicach. Dla odważnych osób ze szczytu skały rozpościera się wspaniały widok na dolinę. Jaskinie. Na terenie Doliny Będkowskiej znajduje się około 120 jaskiń, skalnych schronów i innych pomniejszych obiektów jaskiniowych. Największą, również spośród tych występujących na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, jest sezonowo udostępniona do zwiedzania jaskinia Nietoperzowa o długości 454 metrów, w której archeolodzy odnaleźli ślady zamieszkiwania jej przez ludzi w dawnych epokach, a jej nazwa pochodzi od licznych szczątków kopalnych i współcześnie żyjących gatunków nietoperzy. Potok Będkówka i wodospad Szum. Kolejną atrakcją jest wijący się wnętrzem doliny strumień Będkówka, na którym trochę powyżej Brandysówki znajdziecie mały, ale bardzo malowniczy wodospad Szum. Idąc od wodospadu w górę doliny, wzdłuż niebieskiego i zielonego szlaku, nieco ponad kilometr dalej, znajduje się bijące źródło Będkówki z krystalicznie czystą i zimną wodą. Brandysówka, ciężko by było o niej nie wspomnieć. To gospodarstwo agroturystyczne położone u stóp Sokolicy, oferujące noclegi, kuchnię oraz miejsce pod namiot. Brandysówka oraz jej całe zaplecze to popularne miejsce szczególnie wśród rodzin z dziećmi, bowiem oferuje również kilka atrakcji dla dzieci, plac zabaw, strumień, sporą łąkę u stóp Sokolicy, miejsce na ognisko i biwak. Na terenie Doliny Będkowskiej przy Łączkach Kobylańskich znajduje się kilka stawów rybnych z hodowlą pstrągów i gospodarstwem rybackim oraz restauracją oferującą świeże dania z pstrąga, a ponad nimi we wschodnim zboczu wznoszą się skały Rybna i Wężowa. Dolina Będkowska to przykład Doliny Krasowej, której formacje skalne powstały głównie z wapieni górnojurajskich. Obecność jaskiń, skał o fantazyjnych kształtach oraz różnorodność struktur geomorfologicznych świadczą o intensywnych procesach krasowych w tym regionie. Charakterystyczne są tutaj zarówno strome ściany, jak i wypłaszczenia dna doliny. Dolina Będkowska sąsiaduje w bliskiej odległości z dwoma innymi dolinkami, Kobylańską i Bolechowicką, stanowiąc tym samym dogodny punkt do dalszych wędrówek.
Na terenie Doliny Będkowskiej znajdziecie kilka szlaków turystycznych, które prowadzą przez malownicze zakątki Jury krakowsko-częstochowskiej. Szlak niebieski, czyli szlak warowni jurajskich, prowadząc od Rudawy, przecina Dolinę Będkowską i prowadzi dalej do Ojcowskiego Parku Narodowego. Szlak żółty częściowo przebiega przez Dolinę Będkowską, łącząc ją z Doliną Kobylańską. Szlak zielony od Szklar przez Dolinę Będkowską do Wierzchowia. Dolina Będkowska jest łatwo dostępna zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. Samochodem z Krakowa można dotrzeć drogą krajową nr 94 w kierunku Olkusza, a następnie lokalnymi drogami przez miejscowości takie jak Biały Kościół i Będkowice, które są dogodnym punktem startowym do zwiedzania doliny. Z Krakowa kursują autobusy podmiejskie oraz busy, które zatrzymują się w miejscowościach Będkowice czy Bębło, skąd można bez trudu pieszo dojść do doliny. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam naszych patronów, przypominam również o subskrypcji naszego kanału w zamian za moją pracę. Do zobaczenia na kolejnym filmie.